Siemanko growlerzy, witajcie na kanale Szkoła Zioła. Dziś chcę zaprosić Was do nowej serii, tym razem pod patronatem firmy Medic Grow. Będzie to krótka, 3-odcinkowa seria, w której zaprezentuję i przetestuję jedną z ich lamp uprawowych na żywym, rosnącym przykładzie w postaci 5 konopi sezonowych. Zaraz wjedzie intro, po którym zapraszam na przedstawienie lampy i pomiary wydajności. Przedstawiam Wam dzisiejszego gościa wieczoru. Oto lampa uprawowa Medic Grow Mini Sun 2 o mocy 500 W. Zapakowana jest w wytrzymały karton, na którym o dziwo nie ma żadnych wzmianek o uprawie i na pierwszy rzut oka nikt nie będzie wiedział, że to lampa. Wspominam o tym, bo niestety zazwyczaj te kartony są mocno przypałowe. Tutaj nie ma to miejsca. Wewnątrz lampę ciasno i z każdej strony otula gęsta pianka transportowa, która zapewniła jej bezpieczny transport na trasie ponad 2000 km. Dotarła bez najmniejszych nawet uszkodzeń. W zestawie była też wielgaśna wlepka z logo producenta i z jaranym ziomkiem. Nawet całkiem spoko. Sama lampa prezentuje się świetnie. Już na pierwszy dotyk czuć, że powstała z wysokiej jakości materiałów i będzie nie do zdarcia. W odróżnieniu do niektórych tanich lamp, ta ma wszystkie diody pokryte warstwą zabezpieczającą je przed brudem i wilgocią. Mini Sun 2 Full Spectrum występuje w kilku wersjach o różnej mocy 150, 240, 320 i 500 W. Jak wspominałem we wstępie, ja testuję jej najmocniejszą wersję, czyli 500 W. Lampa posiada oczywiście europejską wtyczkę, a spektrum światła i parametrów nie trzeba się domyślać ani daleko szukać, bo wszystko jest nadrukowane na obudowie. Fajnie. Omawiany sprzęt posiada, jak na bardzo dobrą lampę przystało, wbudowaną regulację mocy. Aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę, że jest ona dość specyficzna i pozwala tylko na kilka zdefiniowanych ustawień 40%, 60%, 80% i 100%. Nie ma w tym nic złego, ale trzeba wziąć to pod uwagę, bo na przykład młodym sadzonkom ciężko byłoby pod tą lampą, nawet gdyby ją ustawić na 40% mocy, o czym przekonacie się, jak przejdę do pomiarów wydajności. Lampa ma też drugie pokrętło umożliwiające ustawienie harmonogramu świecenia na 12, 16, 18, 20 lub 22 godziny każdej doby. Ale do mnie ta funkcja nie przemawia. Po pierwsze, harmonogram obowiązuje od momentu ostatniego przestawienia pokrętła, a więc jak chcecie włączyć lampę o 6 rano, to za pierwszym razem musicie wtedy stać przy lampie i to ustawić. Po drugie, w przypadku awarii zasilania ustawienie się resetuje. I potem nie macie pojęcia, ile wasze rośliny dostały światła. Jeśli zdarzy się to na kwitnieniu, to mogłoby zaprzepaścić całą uprawę. Więc ja tej funkcji nie będę używał. Mam zewnętrzne timery, zarówno elektroniczne, jak i analogowe, i z nich zazwyczaj korzystam. Standardowo jest też oczywiście możliwość tzw. daisy chainingu, czyli łączenia kilku lamp w łańcuch i sterowania mocą wszystkich za pomocą jednego pokrętła. Producent dołącza do zestawu haki i regulowane linki z karabinczykami, wszystko co potrzebne do podwieszenia lampy w namiocie uprawowym. Dostaniecie też przewód do łączenia kilku lamp w łańcuch oraz broszurkę z instrukcją obsługi. Wreszcie czas na to, co tygryski kochają najbardziej, czyli tabelki z pomiarów ppfd, czyli gęstości strumienia fotonów fotosyntezujących, parametru, który mówi nam, jak w namiocie rozkładają się fotony z zakresu, którego rośliny używają w procesie fotosyntezy. Cały okres wegetacji roślinki spędzą w namiocie 90 na 90 cm, czyli 3 na 3 stopy i w takim namiocie wykonałem pierwsze pomiary, które za chwilę zobaczycie. Ale to bardzo mocna lampa i zalecałbym ją do większego namiotu, więc w jednym z następnych odcinków pokażę kolejne pomiary w namiocie 120 na 120 cm, czyli 4 na 4 stopy. Zacznę od ustawienia, pod którym będę wegetował, czyli 40% mocy na pokrętle
i odległość wertykalna lampy aż 80 cm od punktu pomiarowego. Lampa pobiera z sieci na tym ustawieniu 191 W, czyli niecałe 39% deklarowanej mocy maksymalnej. Wszystko się zgadza. Jak widzicie, rozkład jest bardzo równy. Wartości przy krawędziach różnią się od środka maksymalnie o 40 jednostek, a okolica 350-400 to idealne wartości na początek wegetacji. Możecie też zwrócić uwagę, że wszystkie trzy dolne wartości będą zawsze niższe i tyczy się to wszystkich pomiarów w tym wideo. To jest efekt otwartego namiotu. Z tej strony miałem otwarte drzwi namiotu na czas pomiarów i nagrywania, a więc od tej strony nie było odblaskowego mylaru w tym momencie. Możecie śmiało założyć, że przy zamkniętym namiocie wartości w dolnym rzędzie wyników byłyby identyczne z górnym rzędem, czyli byłoby jeszcze bardziej równo niż to wynika z tych tabelek. Obok tabelki macie też dane w formie tzw. heatmapy, która dzięki kolorom pozwala łatwiej wyobrazić sobie rozkład światła. Podkręcam moc na 100%, wysokość zostaje ta sama, 80 cm. Nadal wychodzi bardzo równy rozkład, choć różnice środek-krawędź rosną już do 120 jednostek. Średnie ppfd to 808 mikromoli na sekundę na metr kwadrat, a więc idealne na początek kwitnienia. Choć oczywiście mało kto chce mieć lampę 80 cm od roślin. Zostajemy przy 100% mocy, ale tym razem wysokość zmniejszam do 60 cm. Na tej wysokości rozkład światła zaczyna już trochę przypominać kształt lampy. Jest ona bowiem trochę dłuższa niż szeroka. Nie jest to typowa podłużna lampa, ale daleko jej do kwadratu. Mimo wszystko nadal jest to świetny rozkład i byłoby to idealne ustawienie na kwitnienie. Pamiętajcie, że wartości z dolnego rzędu tabelek są zaniżone przez otwarty namiot. Kolejny pomiar wykonuję również na 100%, ale wysokość to 50 cm. Tutaj zdecydowanie widać już podłużność lampy, ale nadal jest to akceptowalny rozkład. Podobny rozkład, ale z 2 razy mniejszej odległości, oferuje mi w tym samym namiocie Lumatek Attis 300 W. Myślę, że w namiocie 120 na 120 cm to będzie idealne ustawienie na kwitnienie, ale sprawdzę to dopiero w kolejnych filmach. Ostatni pomiar już tylko z kronikarskiego obowiązku, 100% i 30 cm, ale od razu zaznaczam, że nikomu nie polecam wieszać tej lampy na tak niskiej wysokości, ani nie zalecam ustawiać dla roślin ppfd, jakie tutaj zmierzyłem. Tutaj już rozkład zdecydowanie nie jest poprawny. Środek ma ponad 2 razy więcej fotonów niż krawędzie. No i oczywiście ten środkowy punkt 2225 mikromoli to byłaby tragedia dla roślin, które by tam stały. Ale musicie przyznać, że te wartości robią wrażenie. Lampa oferuje ogromną moc. Bardzo równy rozkład światła, nawet w kwadratowym namiocie, mimo że jest podłużna. Jestem pewny, że użyta w większym i wyższym namiocie, który pozwoli w pełni rozwinąć jej skrzydła, zrobi jeszcze lepsze wrażenie. Ja póki co jestem miło zaskoczony i nie mogę się doczekać pomiarów na większej powierzchni. Podziękujcie algorytmowi YouTube, bo to przez niego ten pierwszy odcinek serii będzie bez żadnych roślin. Dużo się napracowałem i chciałbym, żeby nie dostał ograniczeń. Mogę Wam tylko zdradzić, że roślinki są już w połowie wegetacji, więc około miesiąc po dacie publikacji tego filmu możecie oczekiwać kolejnego odcinka z podsumowaniem wega pod moją nową lampą Medic Grow Mini Sun 2 o mocy 500 W. Jeśli kogoś przekonałem i chcecie sami sprawdzić, zachęcam do skorzystania z mojego kodu rabatowego Szkola Ziola na stronie medicgrow.eu. Obniża cenę o 5%. Link znajdziecie też w opisie filmu. Przypominam o stronie internetowej kanału szkolaziola.pl, na której znajdziecie m.in. forum i kalkulator growera. Zostawcie lajka i subskrypcję, jeśli chcecie być powiadamiani o nowych odcinkach. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego wideo. Z fartem growerzy! Odcinek powstał we współpracy ze sponsorem, firmą Medic Grow, producentem oświetlenia
namiotów i innego sprzętu dla growerów.